Witamy wszystkich. Kolejny dzień na rybach. Dzisiaj jesteśmy na zbiorniku Kraśnik, Budzyń. Jak ktoś nam pamięta i śledzi nasz kanał, to na początku sezonu tutaj mieliśmy zawody z Grand Prix w Sławiku i dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć po prostu jesienią, co tutaj się dzieje. Zasadniczo nie nastawiam się na nic szczególnego. Mieszanka będzie uniwersalna. Mamy tam 4:1, ciężką glinę i zanętę. I co? I zobaczymy, co będzie się działo. Mam nadzieję, że może jakieś fajne płotki się trafią, a jak nie, to chociaż te reszczyki, które tutaj łowiliśmy na początku z wiosny. Także zapraszamy do oglądania. Dobra, kulki już mamy polepione, może pokażemy. Sporo ich jest, ale one są naprawdę niewielkie, bo dla przykładu to jest kulka do kubka, a to jest kulka z ręki. Więc ta różnica wielkości między kulkami jest niewielka. No z tego względu, że chcę po prostu taki większy placyk zrobić, a na to położyć później to z kubeczka. I na kubeczek mamy, tutaj jest 200 robaka, 50 mniej więcej Castera i za 150 jest Jokersa i to jest 2 litry gliny tutaj. Dodamy tylko kleju bentonitu i lepimy i nęcimy. No jest chlapaczek. No ale chwilkę czekaliśmy na niego. Mi się wydaje. Też niepodobny. Trochę większe biorą niż te, co wtedy byliśmy na zawodach. Wtedy mniejsze te leszczyki były. Nie to, żeby narzekał. Na razie łowimy na 2-3 ochotki. Mam krótszy przypon 20 cm, bo myślałem, że będę łowił na styku, ale przegruntowaliśmy o cały przypon i zaraz od razu pojawiło się jakieś pierwsze branie. No, całkiem przyzwoite takie te leszczyki. No ale brania się nie zmieniły. Tak jak na wiosnę, tak brały, tak nimrawo. Branie trwa z 2 minuty, z minutę. To tak samo jest teraz. Mam wrażenie, że pod tym względem to jest identycznie. No, mamy na razie 3 rybki. I tak a propos, że dłuższy czas nie wrzucaliśmy filmów
No głównie dlatego, że nie było za bardzo co pokazać. Byliśmy 2 razy, raz z Federkiem, raz też z Tyczką i tego konia z Facebooka, co ostatnio widzieliście, to była jedyna sensowna ryba z ostatniego wypadu. Tak, to były same jakieś takie mikroskopijne okonie, więc nie było, no nie czułem sensu, żeby to wrzucać w ogóle na kanał. A jeszcze wcześniej byliśmy zobaczyć na Krzczeniu, co tam się dzieje. Byliśmy z Federkiem, ale była masakra. Nawet na pusty koszyk, w nienęcone miejsce rzucaliśmy na prawo, lewo, dalej, bliżej i wszędzie łowiliśmy koluchy. Po prostu była masakra jakaś. Nie miało znaczenia, co wpadnie do wody. No mówię, nawet pusty koszyk. Nic nie było w koszyku, a i tak do haczyka w pierwszej kolejności dolatywał koluch, a nie żadna inna ryba. Więc nawet wtedy też posiedzieliśmy może ze 2 godziny do 3 to maksimum, bo nie było sensu po prostu. Ale wolę już, jak coś mam wrzucać, to przynajmniej żebyście ryby jakieś zobaczyli, niż no już tych koluchów na kanale trochę było, no niestety, więc uznałem, że to akurat jest bez sensu. Coś nie mrawy te leszczyki, ja nie wiem. Spróbujemy donęcić samą gliną może. Coś tam zasmużyć, tak? Delikatnie. Z niewielką ilością robaczka. Liantem sobie tylko to delikatnie dokleimy. O. Coś takiego, jakieś pojedyncze takie. No dopiero co zanęciliśmy, więc nie chciałbym tam dosypywać nie wiadomo czego. Ale po prostu no coś im przestało pasować. Albo pomogło to nasze donęcenie, albo to, że dołożyliśmy jeszcze pineczkę fluo na haczyk. Zobaczymy. Jeszcze na razie z słodkinką będziemy łowić. Zobaczymy, czy to było to, jak później zdejmiemy ją, czy nie. Kurde, trudne dzisiaj te leszczyki, nie są takie oczywiste to wszystko. O, i się wypiął. Delikatnie, zapięty. Coś jeszcze musimy zmienić chyba w naszym łowieniu. No, na razie walczymy ze 40 minut, ale szału nie ma. Zmieniliśmy zestaw teraz na 1,5 gramowy, trochę cięższy i dłuższy przypon. Na razie jedną rybę mieliśmy i no, mieliśmy małą awarię, więc musieliśmy wyjąć zestaw. No i sprawdzamy teraz, czy tam dalej coś się dzieje, czy nie. Chodzi dziwnie. Za płetewkę się zapiął. Damy sobie teraz taką kuleczkę z zanętą. Jedną małą i do tego zaraz jeszcze zbliżę. Co robisz?
Troszkę więcej jokersa dodaję sobie teraz do gliny. Podleciliśmy tą mieszanką i gliną, ale chyba to nie za bardzo im się spodobało. Mam wrażenie, że odskoczyły. No i tak jest, nie zawsze co nam się wydaje, że akurat rybkom jest potrzebne, to rzeczywiście tak jest. Teraz z powrotem mamy ten gramowy zestaw. Daliśmy po prostu dłuższy przypon, też 25 cm. Przynajmniej przy tym braniu troszkę pewniej ta ryba zassała tą przynętę. Myślę, że tam przy tym 1,5 gramowym może troszkę ten jednak za ciężki spowiczek był. Donęciliśmy jeszcze sobie gliną z jokersem, ale zrobiliśmy nie taką jedną większą kulkę, tylko 3 takie dosłownie orzeszki laskowe. Coś takiego, tej wielkości. 3 od razu do kubeczka i to tym wszystkim naraz wyjechaliśmy do łowiska. Nic, na pierwsze 1,5 godziny mamy takie byle jakie, szczerze mówiąc. Bo co jakiś czas co prawda odławiamy tą rybkę. Kilka pustych zacięć też miałem, bo przy tych wystawianych braniach ta ryba tak jakoś, no niby jest wystawka, zacinamy, ale za chwilę ta rybka spada. I tak kombinujemy na razie z donęcaniem. Gdzieś mam tak wrażenie, że na każdą rybę trzeba dzisiaj wypracować. Nie ma dzisiaj takiego prostego łowienia. Albo coś na wstępie za dużo daliśmy, albo za mało. No i jeszcze do tego nie doszedłem, także będziemy dopasowywać się jeszcze, troszkę mamy czasu. Będziemy się dopasowywać w trakcie łowienia po prostu. No, tyle dobrze, że nie musimy łowić takich rybek jak ostatnio nad zalewem, często się trafiają. Tam są połowę tego albo jeszcze mniej na wagę. Więc staram się teraz tak co 2 rybki donęcać taką niewielką ilością tej gliny. Mam wrażenie, że tam jednak cały czas coś musi się dziać. Brania trzeba przeczekiwać, no zależy oczywiście jak to branie wygląda, bo tutaj mieliśmy wjazd ładny z powika, nic nie było problemu. No ale przy tych wystawkach, kurde, to nie wiadomo w którym momencie zaciąć, żeby ta ryba nam nie spadła. Jeszcze można by próbować lżej łowić, mam wrażenie, że wtedy lepiej by zasysały to, ale znowu troszkę jest uciąg i no, myślę, że to w drugą stronę by zadziałało, bo za bardzo by nam to fruwało. Oczywiście. Doświadczenie robię swoje, od razu mówię, że coś. No, ale większy. Troszkę większy jest, ale Czyli, że są tam. po holu można by powiedzieć, że ważył, nie wiem, no, przynajmniej pół kilo. Że cały czas nam się tam kręcą. O, coś tutaj wyszło koledze. Nieładnie tak do kamery, ale my żółtej zanęty. No.
Może przed nami, może to zanęcone było kukurydzą jakoś. 3-4 razy donęciliśmy co kilka rybek, tak to robię i widzę, że to się sprawdza, bo lepiej się chyba ustawiają. Takie, o mówię, no orzeszki dosłownie. I albo 2, albo 3 takie orzeszki. Od tych większych kuleczek po prostu jak było odskakiwały. Także nie patrzę tak teraz na zegarek, co ile minut mamy donęcać, bo nie zawsze się to sprawdza. Trzeba czasami po prostu robić to na wyczucie. Jak widzicie, że coś jest nie tak, albo że te brania zaczynają ustawać, albo brakuje towaru, albo brakuje jakiegoś bodźca, żeby te ryby tam pobudzić ponownie. Sprawdzimy elementy po drodze. Bo już jeden się poluzował bardzo, to jest czas, jak się szybko jeździ liczbą, to jednak sprawdzić za jakiś czas element, czy tam się nic nie rozpieszczyło. O, tutaj po tym jak szybko jeździmy było w ten sposób. Trzeba sobie to docisnąć, bo kiedyś może skończyć się to nieprzyjemną sytuacją, że podczas zacięcia, jak jest zamek poluzowany, to na zamku strzeli Wam element. Raz chyba mi się tak zdarzyło, z tego co kojarzę. Dlatego niektórzy po prostu używają, żeby sobie to zabezpieczyć. No tym bardziej jak jakiś starszy model wędki, wytarte są już te złącza, to używa się zwykłej taśmy, czy papierowej. Na czas łowienia po prostu w miejscach łączenia elementów trzeba sobie to zabezpieczać i wtedy jest mniejsze ryzyko, że coś Wam się rozłączy. Taśma papierowa nie zostawia za bardzo śladu kleju, łatwo zdjąć. Więc fajnie, że coś się dzieje, na wynik nie jedziemy, także nie będę tutaj zaiwaniał tą wędką. Ważne, żeby sobie połowić trochę. Bo już mamy listopad, także coraz mniej i coraz krócej, jeśli chodzi o czas do wędkowania. Już powoli będziemy kończyć. Zbliża się koniec tego naszego łowienia. Nawet było fajnie przez jakiś czas. Te takie donęcanie tymi małymi kuleczkami fajnie się sprawdzało. Te ryby w to weszły i fajnie się przytrzymywało. Z czasem coraz mniej i teraz donęciliśmy 3 takimi kulkami wielkości mandarynek. No tak wydaje mi się, że po prostu może już troszkę towaru zabrakło na dnie. No i na razie jedną rybkę mieliśmy po takim donęceniu, bo wcześniej trochę takimi większymi kulkami jak donęcaliśmy, to im to przeszkadzało. Dlatego to stosowaliśmy te takie mini orzeszki. No ale jak ewidentnie już tam jakiś czas upłynął, tych ryb trochę tam jednak było w łowisku, to myślę, że tutaj ta decyzja, żeby donęcić większą ilością, tak mi się przynajmniej wydaje, powinna być dobra. Już jedno ryby mieliśmy, o, jest drugie branie, także coś jest na rzeczy chyba, bo no nie mieliśmy tak. Sporo też ryb jednak spieliśmy. A to okoń chyba jakiś, czy nie? Zwłaszcza na tych wystawianych braniach mieliśmy te spięte ryby. Niby odczekane po 5-6 sekund wystawka. Tarak zacięte, ładnie idzie i sekundka i po rybie. Także nie wiemy, o co tam chodziło. O, ale donęcenie ewidentnie pomogło. Rybki z powrotem się ustawiły. Aczkolwiek troszkę myślę, że już przypóźno podjęliśmy decyzję, żeby to tak donęcić większymi kulkami po prostu.
A czasami jest jakaś taka blokada w głowie, zamiast coś zrobić, to czekamy, aż się łowisko samo odmieni, albo szukamy winy w nie wiadomo czym. A czasami jest wniosek bardzo prosty, tak jak tutaj. Z płowika nie ma, odczekamy chwilę. No i rybka siedzi. Ale różnica jest bardzo duża, prawda? Siedzieliśmy już tak raz na jakiś czas, tylko ta rybka wyjeżdżała. A tu mamy trzecie wstawienie po tym donęceniu i trzecia ryba jest. One wszystkie mniej więcej podobnej wielkości są cały czas. Ale przynajmniej coś się dzieje. Ale zdrowe te leszczyki. Taki nasz dzisiejszy urobek. Jakieś 4 godziny łowienia, takie wszystkie leszczyki w granicach od 150 do 300 to tak maksymalnie. Jakieś tam pojedyncze. Także takie sportowe leszczyki. No i co? Fajne łowienie, takie jesienne, sporo rybek, także nie ma co narzekać. Także co, wypuszczamy te rybki i zapraszamy do naszych kolejnych materiałów. Dzięki.